No co tam robisz? Dzień dobry, tym pięknym widokiem o poranku. O, kot się też przyszedł przywitać, a ja chciałam wam pokazać, jakie tutaj mamy ślady w zamarzniętej glinie. Na przykład ten spory ślad albo dużego psa, albo wilka. Częściej psy na noc są z nami w przyczepie, więc są bezpieczne. A to może były też ślady jakiegoś dużego psa. Malutki, no wchodź. No idź, ja cię popchnę. Chcesz? Popchnąć cię? Popchnąć cię, ty? Popchnąć cię? Dobra, no to co, wychodzić? Ja nie wiem. Ja tam się nie znam. Ja słyszałem, że trzeba 20 minut wytrzymać. Minęła godzina. Prawda, przeziębisz się. Powiem wam, że w całym tym morsowaniu to najgorsze to jest, wiecie co? Stać i trzymać tą kamerę. Nudy. Nudy. Siadam na ławeczce i zaraz się poczuję jak w górskim kurorcie. Jak na tarasie górskiego kurortu. W słońcu i z pięknym widokiem. Ale cieszy taki widoczek. W tym miejscu jest zawsze mnóstwo kalczańcy. W taki piękny dzień wezmę się za przycinanie winogrona. Usunę te najcieńsze gałązki, a te najdłuższe, nowe, przytnę. Pewnie tak za 4. pąkiem, albo krócej, jeśli są za cienkie. Ale jest cudna pogoda. Słyszę cię, ale cię nie widzę, ptaszku. Ale jest pięknie. Przycięłam bardzo dużo, ale dużo też zostało, więc myślę, że będzie w porządku. Marta zrobiła taki wianek wokół termometru, ale niestety nie pomogło to odczarować temperatury. A tu proszę, jaka ciekawostka na stawie. Lądowały kaczki. 2. Lądowały. I się przespacerowały. Obie na brzeg stawu. Tu będzie chyba zabieg rozmarzania wody w Mauzerze na słońcu. Trochę krucho u nas z wodą, taki mróz. Przed. W trakcie. No już trochę bliżej niż dalej. O, gotowe. Trochę mi się ręka trzęsie, bo ledwo żyję. Ale wycięłam wszystkie te jeżyny, które tu rosły przed tą różą, obok, za nią i aż do tej róży. I tam pieły się po dachu. Ledwo żyję.
Będę musiała się teraz położyć na twardym, na plecach na jakieś 2 godziny, żeby dojść do siebie, ale warto było. To jest bardzo ciepłe i słoneczne i takie zaciszne miejsce przy tej stodole. To będzie idealne miejsce na przykład na winogrona. Tu od północnego zachodu są drzewa. No tu jest ta róża. A od zachodu jest piękna, otwarta przestrzeń. Słońce. Tu jest południe. Także idealne warunki dla winogron. Hej, moje marudy stały tu tylko i piszczały, tak? Żeby pani się bawiła z psami. Już się będziemy teraz bawić. Gdzie jest piłeczka? Tu jest piłeczka. Kawał terenu, tylko oczywiście po skosie. Komu wpadła piłeczka w jeżynę? No kombinuj, kombinuj, przejdź dookoła. Przejdź dookoła, kombinuj. Szukaj piłeczki, gdzie jest? Tu z tej strony dasz radę. No dobry pies zuch. Oj, 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 jeżynki, tak? Oj, bidulek. Kombinuj, kombinuj. Czy pani ma iść pomóc? No już idę. Tylko muszę iść dookoła. Hurra, hurra. Wszyscy się cieszą. Cieszysz się, mężu? Nie. A ja i owszem. Bo tu towar czeka. Łączę ci. Tada! Kilka minut i pół worka. No dobrze. Ładne zębaczki. Wysypię sobie na ścieżki między grządkami. Ale pędzi, ale się nakręciła. Niemal tak, jak ja bym sobie nową jakąś wyżynarkę kupił. O. Eee. 5 minut roboty. Ja myślałem, że ty masz z 5 metrów, a ty masz raptem 2. Nawet nie. Dobrze jest. Eee. Mam sporo gałęzi. Wystarczy. Ale zadowolona pani? Bardzo zadowolona. Idę bawić się dalej. Dobrze. Marta poprzycinała winogrona, a ja trochę poprzycinałem drzewka tu w sadzie. Głównie śliwki i wiśnie. I trochę poobcinałem też z tej jabłoni giczki, które dorosły. A, tak poobcinałem jak potrafię. Przyciąłem też ten krzew tutaj przy tym słupie, bo już prawie, że zaczął wrastać w te druty i tylko byłby kłopot. To co, pozbieram te gałęzie i je zmielę na zrębki. Proszę. Obudziła się też już jaszczurka. Nie chcę jej straszyć, bo jeszcze ucieknie i zgubi ogon. Schowała się.
fajnie to mieli. No to wysypałem Marcie dwie następne ścieżki. Marcie, nam. A wcześniej się już bawiliśmy tym sprzętem, także tutaj Marta też wysypała sobie jeszcze jedną ścieżkę. Ponieważ ten rozdrabniacz do gałęzi dostaliśmy gratis, czyli odnieśliśmy pewną korzyść majątkową. Dziękuję firmie Wuber. To dlatego też film oznaczyłem jako lokowanie produktu. Powiem Wam, że całkiem do takich drobnych gałęzi to się sprawdza. Producent podaje, że chyba 4 cm można tym zmielić, tak jak ten otwór większy. Ale tak w rzeczywistości to taka 3 cm gałąź, na przykład taka jak tu, już zostawiłem ją, powoduje, że lekko to urządzenie się zatrzymuje. Widać, że ma ciężko. Natomiast te drobne gałęzie mieli bez problemu i co fajne, również ściąga. Mieli dość drobno, to widzieliście w filmie, więc wydaje mi się, że do takich drobnych prac na pewno się przyda i tak jak Marta sobie tam coś przycina, jakieś gałązki, to zawsze to fajnie od razu zmielić, wrzucić na kompost i będzie z tego jakiś pożytek. Urządzenie kosztuje chyba ponad 400 zł, a nie sprawdziłem tego dokładnie, ale dam Wam link w opisie. Robi swoją robotę i czego wymagać więcej. Na razie bez problemów żadnych, a zmieliłem około 4 kartonów. W zestawie jest też taka torba, którą tutaj można zawiesić i wtedy te zrębki lecą do tej torby, ale jest to o tyle słabe rozwiązanie, że do końca wtedy nie widać, kiedy ta torba się zapełnia, a jak się zapełni, no to te wiórki nie lecą i zapycha się całe urządzenie, więc wtedy trzeba to tutaj odkręcić i je wyczyścić. Więc uznałem, że karton będzie lepszym rozwiązaniem, bo przynajmniej widzę, kiedy to się wypełnia i zawsze mogę odgarnąć. Także generalnie fajny sprzęt. Mogę powiedzieć, że polecam. Choć pamiętajcie, że dostałem to za darmo, więc moja opinia nie do końca musi być obiektywna. Piękna pogoda. Zamierzam wypróbować technikę zimowego wysiewu. Pocięłam butelki po wodzie na pół. Zrobiłam otwory w dnie i wypełniam butelki ziemią zmieszaną z perlitem. Zamierzam posiać malwy i nagietki. Przysypuję nasiona malw ziemią. Będę miała 5 butelek z malwami. Mam tylko jedno opakowanie ostróżki, więc część nasion wysieję do tych butelek, a odrobinę zostawię na wiosnę. W razie jakby tu się eksperyment nie udał. Ostatnie 2 butelki to nagietek. Mam wprawdzie swoje nasiona z kwiatów z zeszłego roku, ale wysieję do tych butelek te kupne, ale chyba też to jest za dużo na 2 butelki, więc wysieję połowę. Nasiona posiane, przykryte jakąś centymetrową warstwą
ziemi. Teraz zamknę te pojemniczki, te butelki. Nie mam przezroczystej taśmy klejącej. Chodź tu. Więc mam jakąś czarną. Ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało. Podlałam i zakleiłam. I nie czuję palcy u rąk. Uciekam się ogrzać. Trzeba to będzie jeszcze jakoś zabezpieczyć, żeby wiatr nie przewracał. Zajmę się tym kompostownikiem. Zrobiłem tutaj, wyrównałem tu już teren. W poprzednim filmie to widzieliście, ale niestety Marta złożyła reklamację, może i słusznie, że będzie ciężko tutaj dojechać taczką, bo jest pod górkę. No nie widać tego, ale w sumie zaraz pokażę, jak tu jest nierówno. Tu wyrównałem tą powierzchnię, teraz jest płasko, ale jak zobaczycie, co się dzieje tu, no to tu już jest różnica taka dość duża. Także gdybym tu się wkopał właśnie na tą głębokość około tam 20 cm, to z tej strony podjazd byłby już ok. Wyrównałem to również w tej płaszczyźnie. Teraz tu jest poziomo. Natomiast z tej strony, nie chcę oszukiwać, do kolana. Także jak tą ziemię zacznę tutaj zsypywać, powiedzmy zejdę do tego poziomu, to tu dalej będzie spadek, co więcej ta ziemia będzie się zsuwała. Także myślę, że zrobię tak, że z tej strony po prostu dołożę, zrobię taką barierę. Mam te bale stare, przegniłe, to ułożę je tu w narożniku. Chyba ze 2 warstwy trzeba będzie. Wtedy tą ziemię tu wsypię i ona powinna się trzymać. W ten sposób zrobi tu się taka platforma mniej więcej 2 metry na 2 metry. Czyli będę mógł postawić 2 kompostowniki, takie mniej więcej o wymiarze metr na metr. I będzie jeszcze przestrzeń przed, żeby wjechać taczką, postawić ją i coś porobić. Może nie będzie to najwygodniejsze rozwiązanie, ale nie bardzo mam tutaj inną opcję. Tak. No to działam. Tak w sumie to powiem Wam, że trochę myślę, czy ja tu się bardziej nie napracuję niż te 5 taczek, które tu trafią. No ale może się mylę, może nie 5, może 10.
2,5 metra na 2,5 metra, spłaszczone. Tu można wjechać taczką. Jak zrobię kompostowniki takie metr na metr, to przed nimi będzie jeszcze 1,5 metra na to, żeby podjechać taczką, wysypać z niej. Powinno być w miarę wygodnie. To co, jak już mam tutaj tą piłę, to jeszcze jedną rzecz zrobię, bo w sumie po to tutaj były przywiezione te stare bale, żeby zrobić jeszcze boki do tych grządek. Marta poprosiła, że jak to stwierdziła, w ten sposób trochę lepiej się nimi zarządza. No może to i ma sens. Wszystkich to raczej nie zrobię, bo chyba nie mam na to materiału. Ale część powinienem zrobić. Chociaż nie, tam jeszcze mam chyba belkę przy stodole. Dobra, to działam. No dobra, to tak powiedzmy z grubsza zrobione. No, ta deska tylko jeszcze. Są brzegi. Wygląda to bardzo elegancko. Wyszło mi równo. Powiem wam, że dla mnie takie roboty to są po prostu zawsze wyzwaniem. Bo ja to lubię mieć pod linijkę. A więc fakt, że muszę godzić się na coś takiego, jest dość trudny do zaakceptowania. Ale warto ćwiczyć takie rzeczy, nie musi być wszystko prosto. Co widać po tej stodole. A z naszej strony to już wszystko. Taki krótszy odcinek, ale muszę obudzić się z zimowego snu. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a jeśli się wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.